Pucu, pucu. Pucu, pucu. Złoto w cenie. Żeby diamenty się nie wykruszyły, wiadomo. Wierzę w coś takiego, że afirmujesz całym swoim życiem i swoimi działaniami, a nie, że sobie siedzisz w chacie i będę mistrzem, albo będę bogaty i nic z tego nie robisz, nie? Jakby ta afirmacja musi być poparta działaniami. Fizyczne, taktyczne, techniczne, motoryczne. Wszystkie nogi stołu są gotowe na to. Fajerwerki w sobotę. Ja będę gotowy od pierwszej do ostatniej sekundy i niech Rafał też będzie i widzowie niech nie mrugają. How heavy is that? How heavy is he? 119. Yeah. That's pretty big. Still pretty big. Yeah, I think he is. Yeah, well, Augusto cut to heavyweight as well, so I think he might be the second biggest, you know. But I'm still going to be big. Jeżeli nie jest to najcięższy, to na pewno jeden z najcięższych, prawdopodobnie drugi najcięższy, bo Augusto Sakai chyba też ścinał do limitu kategorii ciężkiej, więc tak, jeden z największych, ale ja jestem największy. Jakiś był temat jego przeprowadzki do Polski. Czy jest coś w tym temacie? Chciałby? Czy może realizuje to? I'm not going to move while the team's too good. My team's too good in England, but with the money I'm saving up money, I'm going to buy a holiday home, I think. Oh, yeah. Maybe in Gdansk and rent it out some of the year and live there. But I really want to do it with the girls. My daughters don't want to move. They have the friends and things. No raczej nie będzie to przeprowadzka na stałe, mam za dobry team oraz wiadomo moje córki też są dobrze zaklimatyzowane wśród znajomych, ale na pewno z pieniędzmi, które sobie oszczędzam, odkładam, planuję jakieś zakupy takiego domku letniego, myślę o Gdańsku, to jest świetna destynacja. It was yesterday. From 15, I stopped counting. I'm still fucking 15. Przyjechałem znowu po kolejną wygraną, a nic nikomu nie będę udowadniał, bo tak naprawdę ja nic nie muszę, tylko mogę. Zobaczycie w sobotę, jak przepracowałem swój okres. Jestem, wydaje mi się, że w najlepszej formie, jakie byłem dotychczas. No, zawodnik jak zawodnik, no jest duży, ja też jestem duży, troszkę może niższy i zobaczymy w sobotę, waga ciężka. Tam jedna bomba decyduje, ale ja jestem gotowy na wymianę, także lecimy. No tak jak mówiłem na wywiadzie przed chwilą, jakieś 3-4 lata temu prawdopodobnie byśmy się spotkali w McDonaldzie, a nie w najlepszej federacji w Europie, także udało nam się obydwu, dlatego szacunek dla Kacpra, widzimy się w sobotę i pokażemy, kto tego dnia będzie lepszy. Dowiedziałem się, że są rozmowy przeprowadzane tuż jak wróciłem do szatni po ostatniej walce, a wiem też, że były rozmowy o moim udziale w KSW już od początku roku. Fajna w ogóle jest otoczka wokół całej tej walki. Dwa grubasy, co zmieniły swoje życie, biją się na jednej gali ze sobą i z podobnego pułapu startowaliśmy. Skąd motywacja do zmiany życia? Już mnie nudziło to, jak moje życie wyglądało kiedyś. Chciałem coś z tym zmienić. Za dzieciaka może troszeczkę się piłką nożną interesowałem. Ten sport gdzieś był tam z boku przez całe życie, nawet nie z boku, tylko gdzieś dalej. Odkąd pamiętam, to komputer. Czy jest łysa? Czy moja postać, tak. No to teraz sobie zakrywasz wszystkich, którzy nie są łysi, nie? I pamiętaj, że on musi być łysy na tym obrazku, a nie, że na przykład Phil jest łysy, ale ma czapkę, nie? Czy twoja postać jest łysa? Mogę takie same pytanie zadać? Tak. Czy moja postać ma brodę? Nie. Czy moja postać ma jakiś dodatek na twarzy? Tak. No i teraz, żeby wygrać, to muszę strzelić, tak? No. Czy twoja postać to Kubek? Nie. A czy twoja to Artur Szpilka? Tak jest. Zgadnij, kto to? Cześć. Jest! Mamy to! Sam zadecydowałem, jeśli nie zrobię na 70 kg, no to pójdę po prostu wyżej. No też się nie chcę męczyć, bo jednak ta waga poszła mi dosyć mocno do góry, na co dzień mam około 90 kg. Nie chcę znowu ryzykować jakąś kontuzją, nie zajeżdżam się tak mocno, nawet jak jutro miałbym się bić na te 7-7, no to też dzisiaj bym to zrobił. Ze Stevenem Krty w sumie miesiąc przed walką, on przyjechał do nas na takim krótki obóz przygotowawczy i robił tydzień w sumie w Ankosie i robiłem z nim nawet 3 treningi, zapasy, parter i nawet pełny sparring MMA porobiliśmy, więc w ogóle wiem, czego się mogę spodziewać, tak samo on wie w sumie, czego się może po mnie spodziewać. Początkowo nie chciał trochę przyjąć tego pojedynku ze względu na to, że przyjechał do mnie, trenował ze mną i z szacunku po prostu do mnie mówił, napisał mi, że no nie chciałby walczyć i na początku to odwołał ogólnie. No jednak federacja troszkę tam przycisnęła go, po prostu powiedziała, że musi zawalczyć. Znaczy nie wiem czy musi, ale po prostu powiedział, że no fajnie by było, żeby on tą walkę wziął. Z mojego punktu widzenia byłoby to ekstra, bo każdy by się tak starał. Gdyby za zaangażowanie był jakiś bonus. Był zamiar,
zrobić fajną, dobrą walkę, ale tutaj właśnie nadarzyła się okazja zawalczyć z lokalną gwiazdą, więc się jakby nie zastanawiałam i wzięliśmy to. Tak, dokładnie pół godzinki drogi ode mnie. Tak będzie, trochę biletów sprzedałam, bardzo dużo ludzi też kupiło sobie bilety przez internet, więc mam nadzieję, że tych kibiców będzie słychać. Ja widzę, że już tutaj plotka się rozeszła. Tak, przed chwilą z Mariuszem rozmawialiśmy. Wiesz, ja za dużo nie mogę mówić, to by trzeba było pytać mojego menadżera, bo zabronił. Tak jak ja mówiłam zresztą, jak przychodziłam do MMA, że ja tych rękawic bokserskich nie odwieszam na kołku i że moim marzeniem wciąż jest mistrzostwo świata w boksie i to na pewno jest większe marzenie niż jakakolwiek walka w MMA. A może kiedyś o KSW, jakby w końcu Woju wprowadził? To porównywalne, czy? Czy nie porównywalne? Myślę, że nie, bo jednak wiesz, ten boks jest ze mną od najmłodszych lat. Ja miałam 12 lat, jak trafiłam na salę bokserską. Kiedyś marzyłam o Igrzyskach Olimpijskich, nie udało się zrealizować tego marzenia, więc jasne było dla mnie, że chcę zostać mistrzem świata w boksie zawodowym i myślę, że tego uczucia, jak mogłabym się czuć, jak sobie wyobrażam, zostając mistrzem świata, nie zastąpi mi już nic i te walki jednak były dla mnie czymś innym w boksie niż te walki w MMA, chociaż wiesz, z walki na walkę mam nadzieję, że będę się rozkręcać, wydaje mi się, że w dobrą stronę się rozwijam i że faktycznie może kiedyś też nabierze to dla mnie aż takiego znaczenia. Okay, let's go! 61.6, 79.5, 66.3, 77.5. Co się stało z oczami? Z oczami test alergii, także to nic nie jest, to jest ok. Tam jest, teraz widzimy jak są jako wilkodłak, wiesz, że czuję krew. 79.8 for Szymon, Karol. 93. 93 for the champion. Słyszałem, że wczoraj mówiłeś, bo kurs na Bartka jest 4-0. Powiedziałeś, że nawet potem sam byś obstawił. Wiesz co, sam bym postawił na Bartka, bo ja lubię stawiać takie, wiesz, drobne sumy na underdogów takich mocnych i później za 20 zł robi mi się kupon na 5000 na przykład. I raz mi wszedł taki kupon, tak, co ciekawe, czy uważam, że jest adekwatny. To się okaże jutro. 18.9 for Flintstone. Wysoki, także nie ma tak źle. No wszyscy są wyżsi w tej kategorii, także jestem przyzwyczajony. Mam też dużych zawodników w klubie, bo Rafał ma tyle samo co on. Adrian Grzelak ma 1,88 m, także nie ma problemu. Jakieś rundki z Rafałem robiłeś? Parę lat robię z nim rundki, to wiesz, się trochę namęczyłem z nim w swoim życiu i myślę, że jest dobrze przygotowany i też przyjechaliśmy tu po 2 złote puchary. Znowu się tak stanie. Się dowiedziałem, że jesteś autorem w ogóle jego ksywy Polisztań. Ja to wymyśliłem tak naprawdę z głupoty, wiesz, bo on idzie jak czołg, no i właśnie ta ksywa przez przypadek i popatrz jak ona poszła, nie? Że jestem z siebie dumny. Zresztą no teraz pobiłem swój rekord, jeszcze nigdy tyle na KSW nie sprzedałem biletów. Myślę, że razem z Rafałem będziemy mieć to chyba wszystkich 800 czy ponad 800, no pod 900, a myślę, że na tej hali będzie, wiesz, jeszcze takich przypadkowych, co przyjechali po prostu nam kibicować, około 1000 osób, myślę, wszystkich. 119.5 for the longest reigning champion in the world. Thank you. Nie rusza się? Jest. Mamy. 77,600. 7.6. Razem robiliście wagę, bo taki spocony? Tak, ja w saunie, właśnie z sauny wyszedłem. Na początku był Bartek o 6, ale tutaj po 10:30 jeszcze musieliśmy końcówkę ciąć z Matim. A ja jako rodzina Mighty Bulls Gdynia chodzę razem z Matim do sauny. Dziewczyny machały. Dziewczyny machały ręcznikami, więc kurczę, wszystko było tak jak powinno być i na ostatni moment zrobiliśmy wagę, więc no zobaczcie, ja się nie biję, ale jestem spocony jak po treningu. Zajebiste uczucie, dziękuję Kasper. Nie ma problemu. Nie ma tak jak wiesz, o doświadczenie, nie? Jeszcze raz, dziękuję. Nie ma problemu. To jesteśmy, nie? Pewnie. Potężne byki, k***a na schodu. How much is the fish? 80.3. Pitch weight. W końcu Mariusz, pokazałeś swoją prawdziwą twarz. Co to jest za kabel, od czego? To jest kabel zasilający od listwy antyprzepięciowej według informatyków, ale oczywiście dla nas się nazywa kotka, wy nie macie pojęcia, o czym ja mówię. To jest gafer matowy, tak zwany elegancki. Co teraz będzie? Powiedz. Teraz będzie wywiad, będzie kino, będą dymy. Czas pokaże, jak mawia klasa. 1, 2, 1. Turn around. Up. Move your hips.
in front, 2 times. 1, 2, back. 1, 2, in front. Move. What happened? Breathe. W zasadzie będzie takie cardio. 150 kalorii spalonych, nie? Obrigado, muito menos. Bom dia. Jest kilka pojedynków, na które czekam, ale bardzo czekam na powrót Rafała Haratyka. Bardzo żałowaliśmy, że nie doszło do jego walki wtedy w gali numer 105. Ta kontuzja go wyeliminowała na dłuższy czas, także wraca po dłuższej przerwie. Tutaj też w Trzyńcu zaczęła się jego piękna kariera w KSW. Bartek naprawdę widzę jest świetnie przygotowany, naprawdę wziął sobie do serca moje rady, jeżeli chodzi o przejście do kategorii półciężkiej. Pewnie ten pojedynek to taki mój faworyt, ale jest też oczywiście powrót Leo Brichty, Tobiasz Le, to z Alfanem to powinna być bardzo ciekawa walka. Myślę, że Kacper Paczuski z Denisem Górniakiem przysporzą kibicom sporo radości. Na pewno będzie na czym zawiesić oko. Leśko jak najbardziej zasługuje na walkę. Był kolejny w rankingu, kolejną osobą, która po prostu zasługuje na to, żeby zawalczyć, jeśli patrzeć po prostu na ten ranking. Najważniejsze, no teraz możemy sobie jeszcze gadać, ale tak na dobrą sprawę najważniejsze to pokaże podczas walki. Uważam, że debiut z Zalewskim to był zdecydowanie cięższą walką niż ta, która będzie teraz. Rywal Matiego będzie miał o tyle łatwiej, że widział już jak Mati walczy i może być na to przygotowany. No on już wcześniej też walczył z naszym Krystianem Kaszubowskim. Według mnie Mati może dobrze wykorzystać braki w obronie swojego rywala i będzie bardzo mocno napierać i zrobi mu krzywdę. Czy to ty jesteś tym kretem WCA, który wszystko zdradza, dlatego zasłonili klatkę i Zalewski przegrał? Słyszałem o tej sytuacji, że jest podobno jakiś kret, ale ja nie wiem, kto nim jest, to na pewno nie jestem ja. W czasie, kiedy Wiktor przygotowywał się, to faktycznie ja byłem w klubie, ale raczej robiliśmy tak, że kiedy Wiktor miał sparingi, to ja nie pojawiałem się na nich. Także nie jestem kretem, to nie ja. Kolejna walka hardrocksowa, Adrian Dudek kontra Bartek Kurek. Wiesz co, czasami dochodzi do takich pojedynków, gdzie niestety dwóch moich zawodników musi ze sobą rywalizować. Wiesz, tutaj jest taki pojedynek mocno kibicowski, ale bardziej sportowy. Chęć udowodnienia, kto jest lepszy. No i niech tego dnia wygra lepszy. Serce będzie pękało, ale taki jest sport i już jestem coraz bardziej do tego przyzwyczajony. Tryniec to jest tak naprawdę KSW by Arnox, 6 zawodników Arnoxa. Mamy lekkie zamieszanie, ale tak, w sobotę poznacie rywala Pawła Pawlaka. Wiadomo, że pewnie zdradzę, walczyłem o innego przeciwnika dla niego, no bo po tych całych perypetiach, które się odbywały, które widzicie, tą burzę w mediach i tak naprawdę no to dwóch zawodników było do wyboru. KSW wybrało jednego, mam nadzieję, że drugi też zawalczy na karcie walk. No co, zapowiada się naprawdę bardzo dobry pojedynek i myślę, że Paweł dźwignie to i pokaże, że on jest mistrzem Federacji KSW i takim prawdziwym, jedynym. Tak, no jest trochę medialnej wrzawy w tym temacie. No tak jak też informowałem, no Piotrek nie przyjął pojedynku. Zaproponowaliśmy walkę innemu zawodnikowi, on ją przyjął właściwie natychmiast i już przed galą pewnie będziemy ogłaszać pierwsze ogłoszenia na grudzień. Musisz nam zdradzić troszeczkę więcej tajemnicy o tym, że tutaj też jest przecież bardzo duży potencjał MMA. Opowiedz coś o sobie, przedstaw się. Dzisiaj te tarcze były naprawdę bardzo fajne. Dziękuję. No tak, trenowaliśmy bardzo długo razem, więc coś tam jeszcze ogarniam w ramach MMA. Ale już karierę zawodową raczej powiesiłem na gwoździu. Spokojnie, jeszcze może brat Cię jakoś zainspiruje, a my musimy, słuchaj mój drogi, porozmawiać, bo to jakaś zmiana stanu cywilnego u Ciebie chyba nastąpiła, co? Co tam się zadziało? Co to za ślubowanie tam? Zadziało się 3 miesiące temu, latem. Mam żonę teraz. Tak. Więc dużo się zmieniło, dziękuję. No i jestem jak na razie szczęśliwy. No, ale jest teraz inna motywacja, jako mąż to będziesz inny ty w klatce, jak już niby zmiana subtelna, a jednak może to być coś innego w głowie. Nie wiesz co, ja tak na co dzień sobie nie zdaję z tego sprawy już, ale może to być motywacja pod tym względem, jak myślę o rodzinie, wiesz, o przyszłości, to na pewno z tej strony. No.
Tylko powiem, że jeżeli będzie Tobiasza występ jutro w klatce tak mocny jak na weselu, to będzie twardy knockout. It was a part of strategy from Stefan Wojciak to actually somehow distract you with those six-pack of beers. He thinks I'm going to drink them tonight, but I'm getting them to Mick. They're not even staying in the room because I can't be trusted. Do you think Mick will use them tonight? No, he better not. They're 12%. It's like a spirit, that beer. Oh, for real? It's nothing. It's not a big deal for Polish people, though. It's strong for Mick needs to learn a lot. Mick does need to learn a lot about manners and respect. How do you rate this strategy of Stefan to present it to Phil tonight? Well, the only chance he probably has is if Phil drinks these 6 before he fights, and he might have a 50-50 chance then. But and how do you see Phil going tomorrow night? Like all the rest, like everyone knows what he's going to do, and everyone thinks it's going to be easy. Like just stop the takedown until you've felt how strong Phil is. I can't tell you how different he is to anybody else like on the planet. He is so strong, and it's to see him. I think he gets hold of his opponents and they realise, oh my god, he is super strong, and it's just downhill from there.